Ser Łupas Immortal Death. Gra wydana 18 sierpnia 2022 przez producenta Atomic Elbow. Grę można kupić na Steam za 60,99 zł, a na GG Deals możecie znaleźć oferty od 16 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra pełna błędów i niedociągnięć może być ciekawa? Czy historia, mimo że mocno komediowa, może wciągnąć? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą poznałem kompletnym przypadkiem, jak przeglądałem Steama w poszukiwaniu nowych i ciekawych gier. Moim oczom ukazał się ten tytuł, który reklamuje się zdaniem: nie graj, jeśli nienawidzisz zabawy. Postanowiłem go zakupić, gdy tylko pojawi się na promocji, a gdy ta nadeszła, to grę zakupiłem i ukończyłem. O czym w ogóle jest ta gra? Ser Łupas Immortal Death to gra, w której wcielamy się w tytułowego Ser Łupasa, który jest trzymany w lochu u głównego antagonisty, który nazywa się Nieśmiertelny. Zabawnym przypadkiem wydostajemy się z więzienia i szerzymy chaos wśród armii głównego złego, a dodatkowo udaje nam się uciec z, jak to jest opisane w grze, tajnej, nie aż tak, kryjówki Nieśmiertelnego. Po drodze przypadkiem jesteśmy odpowiedzialni za śmierć pewnej dziewczyny i jej duch prosi nas o wskrzeszenie jej. Gdy nam się to udaje, opowiada nam o złych wpływach Nieśmiertelnego oraz że należy go powstrzymać za wszelką cenę. W tym celu dostajemy 3 typy broni. Jest to broń lekka, czyli miecz, broń ciężka typu młot oraz magiczna laska albo miotacz ognia. Nie mamy tu żadnych zbroi czy elementów, które zwiększają nasze statystyki. Podnosimy je wyłącznie poprzez zdobywanie poziomów, kupowanie nowych broni oraz dzięki czapeczkom, które mają różne specjalne zdolności, jak automatyczne uzupełnianie amunicji. I tak oto przygotowani ruszamy w świat, który możemy swobodnie eksplorować, choć przyznam, że duży to on nie jest. Prócz na piechotę, to będziemy go mogli z czasem zwiedzać za pomocą jetpacka oraz poduszkowca. Warto zaznaczyć, że ta gra to jedna wielka satyra i komedia i nie należy jej pod żadnym względem brać na poważnie. Chociażby dlatego, że ta gra jest niedopracowana. System walki jest bardzo prosty, a bywa wadliwy, bo chociażby czasem jak walczyłem ciężką bronią, to moja postać się ślizgała. Podczas jednej walki z bossem to zdarzało mi się wchodzić w tekstury, czy znajdowałem miejsca, gdzie tekstury się kończą i widzę pustkę po prostu. Jest wiele żartów nawiązujących do innych gier, czy przełamywanie czwartej ściany, więc ta gra jest jednym wielkim żartem RPG. Czy to źle? Absolutnie nie, bo bawiłem się tu cholernie dobrze mimo błędów czy niedociągnięć. Walki bywały, przyznam, wymagające, bo niektórzy przeciwnicy atakowali bardzo szybko i ciężko było odpierać ataki, a jak się ich znalazło naprawdę sporo, to już w ogóle umierałem co chwilę. Pojedyncze jednostki nie są wielkim wyzwaniem, nawet bossowie bywają naprawdę łatwi do zabicia, zwłaszcza jak masz potężne bronie. Mapa, jak mówiłem, nie jest duża, ale i tak całkiem przyjemnie się ją zwiedzało i są nawet jaskinie, do których można wchodzić i znajdywać ulepszenia dla broni, nowe czapeczki czy znajdźki jak ser. Tak, ser jest znajdźką w tej grze. Asasyn ma pióra, a Ser Łupas ma ser. Typów wrogów nie ma tu za dużo, ale każdy z nich ma swoje uniwersalne umiejętności, prędkość ataku i sposób, w jaki mnie wkurzał. Pająki na przykład są bardzo szybkie, rogaty kozłodemon podczas szarży był odporny na ataki, a grenadier strzelał, jak byłem dosłownie przed nim, przez co wywoływał spore obrażenia i przy okazji siebie uszkodził. Więc no, w kwestii sztucznej inteligencji też już wiecie, jak to wygląda. Trafią nam się po drodze różne zagadki, dzięki którym również zdobywamy różne nagrody i są one rozsiane po całym świecie, dzięki czemu prócz wykonywania misji, to i zatrzymamy się po drodze, by móc na chwilę zająć się czymś przyjemniejszym i dostać dodatkową nagrodę. Możemy zmienić wygląd naszego głównego bohatera, a dokładniej zbroję, która nie daje nam nic prócz zmiany wizualnej. Prócz paru opcji jest też DLC za grosze, które wprowadza nam dodatkowe stroje i nie mogłem się powstrzymać, by tego nie kupić. W efekcie większość czasu latałem w stroju Shreka, bo tak, jest dostępny. Czy jest coś, co mi się nie podobało w tej grze? Wiecie, normalnie bym się przyczepił do tych licznych błędów, niedociągnięć, kiepskich tekstur i niedopracowań, ale to są właśnie istotne elementy w tej grze. Choć faktycznie czasem wkurzał mnie ten system walki i to ślizganie się z ciężką bronią, to wówczas przypominałem sobie, że po pierwsze, kupiłem to na promocji, a po drugie ta gra ma być komedią i nie należy jej brać na poważnie. Cały czas, wszystkim postaciom towarzyszy ten sam głos, więc nie ma tu różnorodności dubbingowej, ale ponownie, ta gra to komedia.
Mimo tego, że gra nie jest na poważnie, to bawiłem się tu naprawdę dobrze, z tego względu, że mogłem na chwilę odpocząć od ciężkiej atmosfery, skomplikowanej fabuły oraz trudnych konfliktów moralnych na rzecz humoru, komedii i niepoważnej rozgrywki. Gra nie jest też długa, widzę, że mam w niej lekko ponad 7 godzin, przez co można ją przejść w ciągu jednego dnia. Nie każdemu ten tytuł podejdzie, to jest pewne, bo niektóre rzeczy jednak przydałoby się dopracować, by mniej irytowała ta gra, ale być może to poprawią w następnej części, bo rzekomo ma być kontynuacja. A przynajmniej taki był napis na końcu gry, o ile nie miał być to kolejny żart. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Normalnie powiedziałbym, że sporo do poprawienia, ale ta gra ma taka być, więc radziłbym się po prostu przyzwyczaić, że ta gra jest niedorobiona. Audio. Muzyka, przyznam, mi się podobała, była naprawdę niezła, choć ni cholerę nie pasuje do klimatu smoków, rycerzy i mieczy. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze. Absurd gonił absurd, ale właśnie to czyni tę grę ciekawą i zabawną. Grafika. Grafika jest średnia. Tekstury czasem są rozciągnięte, postacie wyglądają dość szkaradnie i ogólnie świat nie jest za ładny, ale ponownie gra to jeden wielki żart, więc tak miało być. Podsumowując, Serupas Immortal Death to gra, której nie wolno brać na poważnie, bo wówczas ktoś naprawdę nie spędzi tu jakkolwiek dobrze czasu, a właśnie o to chodzi, by gra dała frajdę i sprawiła uśmiech na twarzy. Gra jest jednym wielkim żartem, który ma rozbawić i sprawić zażenowanie i udało się to twórcom na 5 i to z plusem. Mimo błędów i niedociągnięć to przyjemnie mi się walczyło, eksplorowało, zdobywało nowe broni i czapeczki oraz słuchało dziwnych i głupkowatych dialogów. Polecam wam ten tytuł, jeśli nie macie kija w dupie i lubicie takie luźne, zabawne gierki, gdzie nie trzeba się wysilać oraz skupiać na fabule, bo tutaj twoim głównym zadaniem jest po prostu skopać parę tyłków. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!